Cześć, mam na imię Albert, jestem perkusistą w The Resolution i chciałem opowiedzieć trochę o procesie tworzenia, komponowania i samego nagrywania do albumu March of the Thousand Marionettes. Jak się nazywa ten album? Czekaj, idę po nią z tamtej strony. Masz Trzymaj. Nie, chcę jak zawadło. A dziękuję. Przed rozpoczęciem nagrywania w 2019 roku musieliśmy podjąć decyzję, w jaki sposób będziemy nagrywać perkusję. Właściwie perkusja była najbardziej problematyczna. Rozważaliśmy tak naprawdę 3 opcje. Pierwsza, najbardziej chyba oczywista dla wszystkich, to wejście do studia. Wiąże się to z największymi kosztami i jest najbardziej odpowiedzialne w tym znaczeniu, że trzeba być dobrze przygotowanym. Drugą opcją było nagrywanie na zestawie elektronicznym, ale po prostu nie czułem się naturalnie grając na elektronicznej perkusji. I ostatecznie nagraliśmy tą perkusję tutaj, gdzie teraz się znajdujemy. Niestety nie mieliśmy mikrofonów, używaliśmy triggerów, ale też wydaje mi się, że przy tym, jak dobre są biblioteki teraz dostępne i jak dobrze to wszystko można obrobić, to nie jest nic złego. Blachy nagrywaliśmy przy użyciu czujników piezoelektrycznych. Jedną ciekawostką jest to, że nie mieliśmy czajny. Kiedy jest cisza, to prawdopodobnie uderzam w tą gumową czajnę. Bardzo ważny był tutaj wkład Kacpra. Zajmował się całą tą strefą komputerową, ogarniał kwestie interfejsu, kwestie triggerów, montowania tego wszystkiego, nagrywania. Zrobiłem przetworniki piezoelektryczne do perkusji. Znaczy, Albert już część triggerów miał, dzięki którym mogliśmy otriggerować perkusję, skonwertować ją do zestawu hybrydowego. Natomiast ja jeszcze zrobiłem przetworniki piezoelektryczne na talerze, dzięki czemu byliśmy w stanie zebrać po prostu sygnały elektryczne z całej perkusji, nie omikrofonowując jej w takim tradycyjnym sensie, co pozwoliło nam w procesie postprodukcji na oczywiście użycie bibliotek brzmieniowych. Tutaj na tym albumie konkretnie biblioteką brzmieniową było Get Good Drums Invasion. Żeby ona się zmieściła. Musi być gdzieś. Ale ma ciekawe podejście do rytmiki. Generalnie, jeżeli powie mu się mniej więcej, w jakim kierunku chce się iść, to będzie kombinował, aż znajdzie taką dobrą partię, tak dopracuje tę partię, że będzie ona siedzieć w kontekście danej kompozycji. W sumie nagrywaliśmy perkusję przez całe 3 tygodnie, jakby nie patrzeć. Mieliśmy już gotowe kompozycje, ale na przykład część partii była zaprogramowana przeze mnie i pracowaliśmy z Albertem nad tym, żeby wyciągnąć te partie poziom wyżej. A ja się dzisiaj dobrze bawię, muszę wam powiedzieć. Naprawdę, taka sesja nagrywania to... No, kurwa, bo zaraz będzie, wiesz, pod śmierci łzy. No, ja wiem. Zaraz tak będzie. Dlatego się cieszę. Wydaje mi się, że będzie spoko z czajną. Tak? To będzie, bo będziemy po długiej partii na crashu, po podwójnym maince, więc fajnie będzie wrócić na czajnę chociaż na te 2 takty i zakończyć znowu crashem, a później jest intro, więc fajnie to sobie tak pierdolnie przed wyciszeniem. Też moim zdaniem na czajnie. Oryginalnie było w ogóle na crashu, tylko na 2 różnych crashach, nie? Że był większy, mniejszy. Ale to możemy zrobić czaj na crash. Jest dużo ciekawych partii wymyślonych przez Alberta. Chociażby czysty bridge w Omenie. To tak naprawdę jest jedna ciągła improwizacja Alberta w jednym take'u. Wyszedł z tego take albumowy. Co
co było cudowne. I właśnie dlatego bardzo lubię pracować z Albertem. Chcę, żebyś to zagrał tak, jak to czujesz. Ale teraz to mi się nie podoba już ten pomysł. Mniejsza o to. No. Jak nie będzie się podobało, to nie użyjemy. Dobrze. Dobra? Uważam, że udało nam się zachować dobry balans między dobrą atmosferą, luźną i taką po prostu sprzyjającą pracy z profesjonalizmem, po prostu z podejściem takim, że chcemy to dobrze nagrać, chcemy mieć dobre, równe, dobrze brzmiące partie. Robiliśmy oczywiście wiele take'ów, jak jakaś partia była bardziej problematyczna i no, oczywiście nie podchodziliśmy do tego na zasadzie, że jakoś to tam będzie i po prostu, żeby się zwinąć jak najszybciej.